Witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego tutorialu pod tytułem Obraz w literach. Powołamy dokument, format jest nieistotny, zmienimy tylko jego położenie na horyzontalne. Teraz wybierzemy narzędzie tekst i napiszemy jakiś wyraz. Niech będzie crown. Zwiększymy stopień pisma oraz wybierzemy inny krój Old English Text. I teraz ja bym chciała zmieścić w tych literach obraz, ale jednocześnie chciałabym zachować możliwość edycji tekstu. Wiemy, że obraz nie jest w stanie umieścić się w żywych literach, w żywym tekście, tylko w krzywych. W związku z tym należy zamienić wyraz na krzywę i wtedy w takich obiektach oczywiście obraz może zaistnieć. Możemy to zrobić w następujący sposób. Jeśli chcemy obraz umieścić w całym tekście, w każdej z liter, oczywiście zaznaczamy całą ramkę. Jeśli zaś chcemy umieścić obraz w jakimś fragmencie słowa, zaznaczamy jedynie fragment. Ja bym chciała, żeby obraz zaistniał w każdej z liter, więc zaznaczam całość i przechodzę do menu Type. Wybieram z klawiatury klawisz Alt, nie puszczając klawisza Alt i lewego przycisku myszki wybieram Create Outlines. I w ten sposób stworzyłam obiekt, w którym mogę umieścić zdjęcie, a przesuwając poniżej mam jednocześnie żywy tekst i możliwość dalszej jego edycji. Teraz umieścimy jakieś zdjęcie w naszym obiekcie. Poleceniem Ctrl+D lub Command+D na Macu umieszczam zdjęcie, na przykład wodospad. Jeśli mam zaznaczoną opcję importu, wtedy mogę wybrać jakiś kanał, jakąś ścieżkę, jeśli zostały opracowane w Photoshopie. Ja wybieram OK i dodatkowo pod kursorem widzę jeszcze jakiś plik. Klikam i okazało się, że to jest nazwa mojego pliku. Przy imporcie zdjęcia zostały włączone wszystkie opcje, łącznie z opcją Create Static Captions. I dlatego program od razu umieszcza i obraz, i podpis. Podpis to jest nazwa pliku. Mianowicie, jeśli ja wejdę w Bridge i na pulpicie wynajdę folder ze zdjęciami, widzę, że mam nazwę wodospad. To jest właśnie nazwa naszego pliku. Nazwa pliku nie musi być taka sama jak opis mojego pliku, a opis pliku mogę zmieniać w metadanych, wybierając opcję Description, czyli opis. Tutaj akurat obie nazwy się zgadzają, ale jeśli ja bym tutaj wstawiła na przykład wielki wodospad, po zmianie opisu program pyta, czy ma zmienić. Oczywiście tak. Zmieniając opis nie znaczy, że zmieniam nazwę mojego pliku. Chcąc zmienić nazwę, uruchamiam prawy przycisk myszki i wybieram opcję Rename i wtedy uruchamia się możliwość zmiany nazwy pliku. Więc przy naszym imporcie obrazu importujemy nazwę pliku, nie zaś opis. To jest taka dygresja. Program od razu uaktualnia moje zmiany i przejdźmy teraz do tego obrazu. Obraz umieszczony jest w literach i żeby móc edytować ten obraz, muszę podwójnym klikiem kliknąć na którąś z liter i wtedy jest możliwość przesunięcia obrazu na wybrane przeze mnie miejsce. Jak widać, mam i obraz, i możliwość edycji tego słowa jednocześnie.
Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.